Witam Was serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Zdrowa komunikacja. Pewnego dnia zastukał do moich drzwi koziołek Matołek. Pewno go znacie. Zapytałam go, czego potrzebujesz? Koziołek Matołek powiedział do mnie, że chce nauczyć się zdrowej komunikacji, bo ostatnio pokłócił się ze swoim przyjacielem. To jakiś nowy przyjaciel. Wcześniej w ogóle nie słyszałam, że takiego ma, ale powiedziałam, że mu pomogę. Niech przyjdzie do mnie za 2 dni. Poszłam nad rzekę. Umówiłam się z przewoźnikiem, który po rzece wodował tratwy, na których od czasu do czasu flisacy przewozili drzewo. Ale ja potrzebowałam zwykłej łódki. I przewoźnik powiedział, że może mi taką łódkę załatwić. Ale ja potrzebowałam też, żeby mnie zawiózł w takie miejsce, gdzie po jednej stronie rzeki, na brzegu, było jedno królestwo, a po drugiej stronie rzeki było drugie królestwo. Połączone te królestwa mostami. O, znam takie miejsce, powiedział przewoźnik. Mogę cię, bajarko, tam zawieźć. Za 2 dni w porządku, tak jak mówisz, czy mówiłaś chwilę przedtem. Za 2 dni, bo jestem umówiona z koziołkiem Matołkiem. Ja pojadę i koziołek Matołek. Może tak być? Czy ta łódka ma właściwą wyporność, żeby nas uniosła nad wodą? Daj spokój, co ty opowiadasz. Ja przecież jestem przewoźnik dobrych dusz. Pomagam płynąć łódkami, ale łódka będzie w porządku i będzie płynąć bez tego, że będzie się unosić nad wodą. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale śniło mi się pewnej nocy, że nad wodą się unoszę w łódce. Nawet jeszcze nie wiedziałam, że koziołek Matołek do mnie przyjdzie i poprosi, by nauczyć się zdrowej komunikacji. A jak ty chcesz pokazać tą zdrową komunikację? Zapytał przewoźnik. A, to za 2 dni wszystko zobaczysz. Przyjdziemy do ciebie. I jak powiedziałam, tak się też stało, ponieważ za 2 dni już siedzieliśmy w trójkę w łódce. Przewoźnik wiosłował. Widać, że był bardzo silny, ponieważ gdy zanurzał wiosła, łódka płynęła bardzo szybko. Zobacz, zbliżamy się już do królestwa po lewej stronie i królestwa po prawej stronie. Tak, widzę, widzisz? Widzisz? Tak, widzę, rzekł koziołek Matołek. Widzisz, że te królestwa są połączone mostem? Tak, widzę. Widać było most z daleka. I właśnie chciałam ci powiedzieć, pokazać, koziołku Matołku, że zdrowa komunikacja jest wtedy, gdy między jednym królestwem a drugim jest most. I swobodnie wszyscy przechodzą z jednej strony na drugą i wszystko się dzieje w pokoju, spokoju, harmonii,
porządku, równowadze, balansie, ładzie. Wiesz? No tak, wiem, ale co zrobić, by tak było? Co zrobić, by tak było? To już wyższa szkoła jazdy. Trzeba zawsze wiedzieć na początku rozmowy, o co ci chodzi. Jak przyszedłeś do mnie, to powiedziałeś, że chcesz się nauczyć zdrowej komunikacji. Wprawdzie nie powiedziałeś, o co ci chodzi, ale powiedziałeś, chcę się nauczyć zdrowej komunikacji. Ponieważ ja wiem, na czym zdrowa komunikacja polega, to zabrałam cię w podróż. Pokazuję królestwo jedno, drugie królestwo i one są połączone mostem. Przechodzą z jednego królestwa do drugiego. Widać, że są ludzie weseli, radośni i wszystko jest w porządku. Czyli między tymi dwoma królestwami panuje ład, porządek, równowaga, zdrowa komunikacja. Wszystko jest w porządku. Pokazujesz mi taką zdrową komunikację, ale jak oni do tego doszli? Mówisz o tym, że na początku rozmowy mówią, o co im chodzi, ale nawet jak mówią, o co im chodzi, to każdy z nich ma prawo wypowiadać się z innego punktu widzenia, stanowiska, aspektu, strony i właściwie mogą mieć co innego na myśli i inne znaczenia. Czy ty myślisz, że się rozumiemy z tym sąsiadem? Oczywiście. Koziołku, Matołku, rozumiem, że póki co to jeszcze tego nie wiesz, ale zawsze chodzi o to samo. O co chodzi? Tobie, żeby się porozumieć. Co chcecie zrobić razem i jak? Jak chcecie do tego dojść? Trzeba usiąść spokojnie i porozmawiać. No dobrze. Już rozmawiam chyba 3. tydzień i brak zdrowej komunikacji. Pytanie, jaki błąd popełniłeś? Dlaczego brak zdrowej komunikacji? O, popatrz. Zobacz. Popatrz, kolejny most jest w górę podniesiony. Zobacz, bez opadania na drugą stronę. Może za chwilę opadnie, a może i bez opadania. A może w królestwach ci, którzy są, zastanawiają się, co mają zrobić, by było dobre porozumienie, zrozumienie i bardzo dobra, doskonała, prawdziwa komunikacja. Poczekamy? Zobaczymy? Możemy zobaczyć. Spójrz, co robią ci z tego królestwa. Zobacz, wystawili zbrojny oddział i na brzegu rzeki stoi. Rzekł: widzę. Widocznie brak umiejętności porozumienia, zrozumienia, legła komunikacja. Brak zdrowej komunikacji. Pewno wszystko chcą jedni i drudzy to samo. Tylko jedni mówią z innego punktu widzenia, drudzy być może z innego, chcą tego samego, brak porozumienia. Co zrobimy? Może im pomożemy. Wiesz, trudno im pomóc będzie. Muszą sami dojść do porozumienia w ramach dobrej, czystej, zdrowej komunikacji. Ale skoro tu jesteśmy, to może
Wiesz, ja jestem tu dla ciebie, żeby ci wyjaśnić, wytłumaczyć wszystko, jak się dochodzi do czystej, zdrowej komunikacji. Dobrze, to obserwujmy. Popatrz, popatrz. Z drugiej strony też wystawili wojsko. Wow, czy oni będą przekraczać tą rzekę i będzie bitwa, czy co? Nie wiem, co za chwilę będzie. Spuśćcie ten most, zawołałam. Spuśćcie, niech się pogodzą. Przecież mosty łączą. Trzeba zrobić jakiś most. Jeśli ci mówią z tego punktu widzenia, a ci z tego stanowiska, to przecież możecie wzajemnie zapytać jeden drugiego, z jakiego mówisz stanowiska, z jakiego punktu widzenia, z jakiego aspektu, z jakiej strony. Wtedy przenosicie się uwagą na to samo i już możecie wszystko zrozumieć i zapytać, o co chodzi, co chcecie osiągnąć, dlaczego, po co, na co. Po co te emocje? I w ramach tych emocji wystawianie wojska. I tu, i kłócenie się. O co? Pewno chcą pokoju. No, wiadomo. Jak mają prawo stoczyć bitwę, walkę, no to później już wiadomo, że będzie rozejm, pokój, ale przecież to można wszystko zrobić zawczasu, wcześniej. To fakt, że koziołek, matołek im mocniej się do mnie przytulił. Czego się tak przytuliłaś? No, bo zaraz będą pewno walczyć. A ja nie lubię walki. Nie lubisz? Walka ma prawo czasami być jedynym rozwiązaniem. Gdy ludzie w kontaktach, relacjach, związkach mają prawo zapomnieć o ustawieniu się w tym samym punkcie widzenia w trakcie rozmowy. No cóż, może chwilę tu jeszcze poczekamy. Zobaczymy. Może coś się wydarzy, że brak będzie walki. I naraz zobaczyłam, że wojsko odstępuje w tym jednym królestwie na lewym brzegu. I po drugiej stronie stało się to samo. Most, który wisiał gdzieś w powietrzu i widać było, że chce być ułożony. Na drugą stronę zaczął powoli się opuszczać i legł. Ludzie zaczęli się cieszyć. Zwycięstwo! Wołali. Zwycięstwo! Słyszę, rzekł koziołek, matołek. Ja też słyszę. I widocznie się dogadali. Bez potrzeby rozlewu krwi. Wiadomo, że w czystej, zdrowej komunikacji wszyscy chcą jednego pokoju. W ramach osiągnięcia porozumienia i zrozumienia. Widocznie zmienili rozmowę i rozmawiali z tego samego punktu widzenia, z tego samego stanowiska, aspektu, strony, perspektywy. Mówili, o co im chodzi i wszystko już jest w porządku. Hurra! Zawołał koziołek, matołek. Już wszystko rozumiem. A co zrozumiałeś? No właśnie, przenoszenie tej uwagi, skupienia, koncentracji na ten sam punkt widzenia
na to samo stanowisko, aspekt, stronę, perspektywę. Wszystko rozumiem. Przestałem być matołek. Pojąłem bardzo ważną sprawę i rzecz. Zdrową komunikację. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Jeśli będziesz miał jeszcze jakąś sprawę, z którą brak będzie możliwości załatwienia ze swoimi pobratymcami, sąsiadami, to przyjdź do mnie. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąś odpowiedź. Most do końca osiadł na drugim brzegu. Wszystkie one były zwodzone, te mosty. Ludzie wiwatowali, a koziołek, matołek, widać było, że myśli, zastanawia się. Jest zadumany, ale w tym zadumaniu machał tym, którzy zwyciężyli. Porozumieli się bez rozlewu krwi. Wróciliśmy na brzeg. Jakieś 1,5 godziny później byliśmy już na tym brzegu, skąd żeśmy wyruszyli, a w moim sercu była wielka radość, bo koziołek matołek nauczył się czegoś, co chciał, zdrowej komunikacji, a ja mogłam przyczynić się do tego, by się tego nauczył. Przytulił się znowu, a ja do niego. I tak żeśmy chwilę trwali. Kocham pomagać, rzekłam. Kocham pomagać, gdy tak trzeba, ale wiem, co i jak powiedzieć oraz gdzie zaprowadzić, bo przecież jestem bajarką. Dziękuję.